Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu się mogę Wam przedstawić, ponieważ bardzo dużo osób z Was mnie o to prosiło, ale do meritum. Nazywam się Dorota i od ponad roku prowadzę blog o perfumach o nazwie Olfaktoria. Nazwa bloga będzie Wam się wyświetlać cały czas tutaj w pasku na dole, także jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie. Może od razu opowiem Wam, skąd wziął się u mnie pomysł na to, żeby prowadzić blog o perfumach. Ano stąd, jak się pewnie domyślacie, że perfumy to moja pasja. Zapachami interesuję się od dawna i pasja ta zaprowadziła mnie swego czasu do jednej z perfumerii sieciowych. Pewnie zaraz zapytacie, której, także powiem Wam od razu, że Wam nie powiem, żeby nie robić kryptoreklamy. Natomiast w perfumerii tej spędziłam kilka lat. I praca w tej perfumerii utwierdziła mnie tylko w przekonaniu, że perfumy to moja prawdziwa pasja i ostatecznie zaprowadziło mnie to do tego, że postanowiłam stworzyć stronę, na której będę opisywać perfumy. I przez ten ostatni rok opisywałam perfumy z perspektywy marketingowo-reklamowej, a szerzej mówiąc komercyjnej. Czyli na przykład opisywałam na tym blogu trendy panujące w przemyśle perfumiarskim, plagiaty, których wbrew pozorom w tym świecie jest bardzo dużo, selling line'y, czyli hasła reklamowe. Przeprowadzałam także wywiady z polskimi twórcami perfum, gwiazdami i celebrytami, takimi jak Radosław Majdan czy Paprocki-Brzozowski. A także przeprowadzałam konkursy z nagrodami i przeprowadzam oczywiście w dalszym ciągu. Do tej pory jednak nigdy nie pisałam recenzji perfum. Pewnie zapytacie mnie za chwilę dlaczego. Próbowałam oczywiście to robić, natomiast stwierdziłam ostatecznie, że próby te były nieudane i nie byłam zadowolona z efektu. Osobiście uważam, że w polskim internecie jest co najmniej kilka osób, które robią to lepiej ode mnie i w sposób naprawdę piękny i bardzo obrazowy opisują te perfumy. Natomiast ja, o ile uwielbiam opisywać trendy perfumiarskie, o tyle nie lubię pisać recenzji. Natomiast uwielbiam o perfumach mówić. Zresztą nie tylko o perfumach, pewnie to zauważycie prędzej czy później, tak czy inaczej. Uwielbiam o perfumach mówić. I na początku miałam bardzo dużo obiekcje, tak jak Wam powiedziałam, nie chciałam pisać recenzji perfum, ale im dłużej prowadziłam stronę o perfumach, tym więcej maili nadchodziło do mnie z prośbami, żebym takie recenzje robiła. I apogeum tych próśb nastąpiło wtedy, kiedy przeprowadziłam wywiad z Radosławem Majdanem i z tej okazji zorganizowałam konkurs, w którym do wygrania były perfumy Radka, których w dalszym ciągu nie ma w sprzedaży. I zasypaliście mnie kilkudziesięcioma mailami z prośbami o to, żebym zrobiła dla Was recenzję tych perfum. Ja to rozumiem, ponieważ tych perfum, tak jak powiedziałam, w dalszym ciągu nie ma w sprzedaży i zakładaliście słusznie zresztą, że ja ten zapach w domu mam i go znam, więc mogę Wam go opisać. W związku z tym to jakby utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że Wy naprawdę chcecie, żebym robiła te recenzje. Ale tak jak powiedziałam, w związku z tym, że ja pisać recenzji nie lubię, ale o perfumach uwielbiam rozmawiać, postanowiłam, że specjalnie dla Was będę robić recenzję perfum w postaci filmów na YouTubie. I to jest mój pierwszy film, w którym chciałam się Wam przedstawić i pokazać. Wiem, że bardzo wiele osób też pisało do mnie w tej sprawie, żebym się w końcu pokazała, ponieważ chcielibyście mnie poznać. Także przedstawiam się Wam raz jeszcze. Jest mi bardzo miło. Jak widzicie, przygotowałam się specjalnie na tę okazję, ubierając się na galowo i założyłam muchę, bo jak wiadomo, no, trzeba zrobić pierwsze wrażenie, a to pierwsze wrażenie najlepiej, żeby było dobre. Ale jeżeli już rozmawiamy o moim ubraniu, to od razu mam do Was pytanie, moi drodzy. Co Wy w ogóle myślicie o tym, o kobietach, które noszą muchy? Ponieważ ja muchy bardzo lubię, ale zauważyłam, że ludzie na nie różnie reagują. Jedni tego nienawidzą, inni uważają, że to obciachowe, jeszcze inni uważają, że to jest super, a jeszcze inni, że to jest mało kobiece. Także moi drodzy, jeżeli macie ochotę, to napiszcie, co o tym sądzicie. Co sądzicie o moim dzisiejszym outficie, jakby to powiedziały vlogerki. Także zapraszam serdecznie do dyskusji. Póki co, chciałabym Was poinformować, że pierwszą recenzję, znaczy pierwszym zapachem, jaki będę recenzować, to będzie zapach męski na prośbę jednego z fanów mojego bloga, który nazywa się Piotr Brokop.
Mam, Piotrze, nadzieję, że nie obrazisz się za to, że wymieniłam tutaj Twoje imię i nazwisko. No chyba, że są fałszywe, no to wtedy wiadomo, już nie możesz mieć obiekcji. Ale mam nadzieję, że nie będziesz zły, ponieważ zrobię to specjalnie dla Ciebie. I słuchajcie, to tyle na razie. A, może jeszcze jedno. Słuchajcie, ja mam ADHD. Bardzo dużo mówię, gestykuluję i w ogóle często zdarza mi się mówić bez ładu i bez składu, więc po pierwsze Wy musicie się do tego przyzwyczaić, a po drugie ja postaram się też mówić wolniej, w miarę możliwości oczywiście, choć będzie to trudne i jakby okiełznać swoje ADHD specjalnie dla Was. Także raz jeszcze, moi drodzy, bardzo miło mi Was, może nie, że jest poznać, ponieważ ja Was nie widzę, za to bardzo miło jest mi się Wam przedstawić. I co? Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Na dole macie link. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!